Witam bardzo wszystkich serdecznie. Mam na imię Agnieszka. Państwo mnie jeszcze pewnie nie znają. Jest to pierwszy odcinek, dla mnie bardzo stresujący, ale przedstawię się jak z najlepszej strony, jak tylko umiem. Pracuję w firmie Koga, jestem głównym technologiem od 6 lat. W tej firmie szyjemy torby, damskie, męskie, galanteria skórzana, różna. Etui na okulary, etui na tablety, bryloki, nawet biżuterię damską i męską. W dzisiejszym spotkaniu chciałabym Wam powiedzieć również, że z branżą modową mam gdzieś od 20 lat styczność. Galanteria skórzana dopiero od 6 lat pojawiła mi się na mojej drodze życiowej. Wcześniej robiłam projekty sukienek, projekty odzieży i sukien ślubnych. To były takie niewielkie, pojedyncze strzały, gdzie miały fajny odzew. Natomiast w galanterii skórzanej odnalazłam się od 6 lat i powiem szczerze, że tutaj jest taki mój konik. To jest bardzo ciekawa praca i bardzo twórcza. Chciałabym Wam pokazać, jak można w fajny sposób, domowy sposób uszyć etui na okulary. Mamy wykrój. Oczywiście chcę dla Państwa wytłumaczyć na samym początku, że jeżeli się zainteresujecie tym wykrojem i Wam się spodoba te etui, to nie będzie czegoś takiego jak wykrój wysyłamy, nie wiem, dla Was, absolutnie. My wysyłamy dla Was wykrojoną część, gotową. I Państwo muszą tylko złożyć to na pół i wykonać 2 ściegi. Ale to zaraz chwileczkę pokażę, jak to się odbywa. Także to można zrobić w domu, to nie trzeba mieć profesjonalnych maszyn, absolutnie. Wystarczy nić. Więc powiem tak, ja tu teraz narysuję może i będę wykrajała. No dobrze, mam tu wstępny szablon, ja to obrysuję, czyli wszystkie krawędzie obrysowujemy białym długopisem. On jest taki specjalny do skór. Wy jak nie macie, to może być długopisem po lewej stronie, zależy od tkaniny, jak skóra to po lewej stronie. Ja to wycinam radełkiem. Jeżeli nie macie radełka, to może być to równie dobrze skalpel. I po liniach tniemy. To jest wykrojony produkt i w tym momencie przechodzimy do następnego etapu, a następnym etapem będzie etap szycia. Ja teraz właśnie siedzę na maszynie z podwójnym transportem, natomiast Wy możecie to na luzaku przeszyć na normalnej maszynie walizkowej, z tym, że musicie uwzględnić grubość igły, bo to jest bardzo ważna sprawa. Grubość igły. No i nić. Nić jest też ważna, bo te zwykłe mogą Wam się strzępić, natomiast nitka do skóry to jest tytan i najlepsza grubość to 40. Ewentualnie może być 20, ale to im grubsza nitka, tym grubsza igła. Także przechodzimy do następnego etapu. Co jest ważną sprawą? Ważną rzeczą jest to, że produkt nasz jest wykrojony jak z wykrojnika to on jest idealnie równy. I nie możemy tu przesunąć sobie po prostu tego ani w bok, czy w górę. Więc układamy to bardzo równiutko, podnosząc stopkę i wbijając delikatnie igłę na początek tego wystającego naszego szwa. Proszę bardzo. I co jest ważną sprawą, żebyśmy nitki z tyłu delikatnie podtrzymali, żeby one nam się po prostu nie wplątały, bo to są nitki takie, które nam się po prostu wplątują i trzymamy je. I mocujemy. I utrzymujemy tą odległość taką, jak po prostu zaczęliśmy szyć, także utrzymujemy tą samą odległość przy brzegu. I
to jest jeden szef. Odwracamy. Nic nie robimy na razie, nie ucinamy żadnych nitek. I dzięki temu uskokowi, który my wykonaliśmy, możemy doszyć etui nasze do końca. Natomiast, żebyśmy mieli na prosto, to ten ściek nam wyciągnąłby skórę. Bo nie ma możliwości, żeby skóra się nie wyciągała. Ona nam się wyciągnie. I będzie to nieestetycznie wyglądało, a nam nie chodzi o to. Więc wykonujemy stępnówkę i również do końca. I mocujemy. Wyciągamy. I teraz tak, można nitki przeciągać. Można uciąć nitkę trochę dalej i ją po prostu przeciągnąć. Przeciągamy w ten sposób i wiążemy. W taki sposób nam to po prostu ściek nie ucieknie i on się nam nie rozwiąże. Wiążemy niteczkę, następnie ucinamy przy brzegu i bardzo ważną rzeczą jest opalanie. Opalamy, przyciskamy, opalamy, przyciskamy. Powtarzając ten sam etap. Górę robimy to samo, tylko że z góry możemy sobie zawiązać supełek, żeby nam stępnówka się trzymała, bo góra jest bardziej narażona na rozchylanie. Obcinamy, opalamy. Opalamy przy brzegu. To jest etui cięte radełkiem, ręcznie. Ono ma takie po prostu, tak jakby takie włókna poszarpane. To jest od tego, że to jest ręcznie wycinane. Natomiast jeżeli jest to z wykrojnika, przez nas wycięte, to jest zupełnie inny rodzaj skóry. Ale możemy również po wycięciu przez siebie opalić brzegowo wszystkie po prostu te wystające włókna. I to jest gotowy produkt. To mi zajęło minutę. No dobra, no może trochę dłużej, ale więcej gadałam niż po prostu szyłam. Przechodzimy teraz do następnego etapu, bardzo ważnego. Pokażę Wam, co można jeszcze zrobić na tym etui, bo to nie jest koniec. Na tym zwykłym, prostym etui możemy zrobić bardzo dużo rzeczy. Mamy etui już szyte. Super. I nie wiem, czy wspomniałam, ale mamy dwa rodzaje etui, bo mamy większe i mniejsze. Mamy etui na okulary korekcyjne i na okulary przeciwsłoneczne. To zależy od Was. One się, no trochę wielkością się różni, tak? Ale jeżeli chodzi o wykonanie, etapy szycia i w ogóle jest to samo. Praktycznie wszystko to samo. Dobra, wkładam teraz okulary, żeby nie było, że może to jest coś jest za małe, czy po prostu coś mi się nie mieści. Proszę bardzo, jest gotowy produkt. Słuchajcie, ile radości to wnosi. No w sumie tak, ja skóry szyję już 6 lat. Dla mnie to takie etui to wiadoma sprawa, ale jeżeli ktoś, kto nie szył takich rzeczy i szyję teraz, to jest po prostu radość, że mogę wykonać coś sama własnoręcznie, tak? Ale powiem Wam jeszcze bardzo ważną rzecz, co możecie tu jeszcze zrobić. Chcecie, to możemy nanieść personalizację. A personalizacja to jest coś takiego, że na przykład, nie wiem, chcecie komuś to podarować w prezencie, tak, dla ukochanej osoby, dla przyjaciółki, dla przyjaciela i jakieś motto takie, nie wiem, życiowe, jakieś przesłanie, tak, coś jemu przekazać, tak, i żeby on to miał na, no to jest skóra, to na wieki wieków, tak, dajmy na to. I tu możemy takie coś nanieść, tak? Coś wymyślonego. Nie musi to być z książki wzięte. Może być to Wasze jakieś tam, Wasza wizja, tak? To nanosimy takie coś. I to jest fajne na prezent, tak? To nie dość, że uszyjemy sami, tak? Damy przesłanie dla danej osoby i po prostu jest super. Ale jeżeli no nie chcecie takiego czegoś, robimy tłoczenia. Takie jak tu właśnie na skórze garbowanej. Tłoczenie mam wykonane. Również mam to w kolorach. Czekajcie, ja tylko się znajdę, bo ja tutaj się zakładałam. Mamy również w kolorze srebrnym. I gdzieś miałam złoto, słuchajcie. Słuchajcie, mamy to tak. Wersja złoto, wersja srebro, wersja tłoczenie. I to świetnie wygląda. No słuchajcie, no dla mnie to jest to produkt naprawdę super. No i nie wiem. Szybki w wykonaniu, tak? Na prezent może być. No mówię, nic innego, tylko zamawiajcie, tam pewnie na dole będzie jakiś napis taki,
który będziecie mogli z tą stronkę wziąć sobie tam i zamawiać. I co? I widzimy się w następnym tutorialu. Tak mi się wydaje, że następnie to ja wymyślę coś takiego fajnego, może etui na tableta. Etui na tableta i zapinane na knopa. Słuchajcie, to będzie strzał w dziesiątkę. To co, pa pa! Dzięki za uwagę.